Dzień dobry, jest 2 sierpień. Minęło aż 16 dni od momentu, kiedy przedstawiłam odmiany pomidorów, które wysiałam w tym sezonie. Po prostu szok. Kiedy ten czas zleciał, zapomniałam kolejnej części, 3, nagrać. To też takim kwiatuszkiem malwy. Przepraszam osoby, które czekały. Chodźmy teraz. Czyli 16 lipca przedstawiłam w 2 częściach filmu zawartość tego foliaka. A teraz zaczniemy od tego. Głównie pomidorki z oryginalnych opakowań były wysiewane. W tym foliaku niewiele jest krzaczków. Więc pójdziemy później w kolejne miejsce. No już teraz mogę powiedzieć, że to są sadzonki pomidorów i owoce w drugiej połowie wegetacji, bo zaczęło się dojrzewanie. Na razie kilku tylko odmian. Przed Państwem pomidor, zakat lieta, czyli letni zachód słońca. Tak ma wyglądać. I przypominam, kto z Państwa w poprzednich częściach widział ten wizerunek Mikołaja, to wie, co znaczy. To oznacza, że pomidorki te można dłużej przechowywać. Piękna barwa. Napisane, że do 70 cm krzaczek. Lecz ten ma już około 1,5. Ale teraz będzie cudowny, przepiękny. Tak wyglądają górne owoce. Schodzimy coraz niżej. I ten pomidor też ma oryginalne opakowanie. Uważajcie, tu jest coś pięknego, ale tu poniżej już prawie, ale jeszcze mu brakuje. Wybarwiona odmiana o nazwie pióro ognistego ptaka, czyli pierożar pticy. Wysokość ma być 50-80 cm, ale on również w tym foliaczku, który jest dosyć słoneczny, lecz mniej niż tamten. No, ma tak około 1,5 metra. A oto wizerunek. Uwaga, jak bardzo może się wybarwić jeszcze. Ano tak. Pierożar pticy. Tyle pomidorasów na gronku. Tutaj widzicie Państwo te krzaczki takie poukładane. Lecz jest pewne miejsce, z którego zrobię osobny film, gdzie krzaczki nie są tak poukładane. Ale o tym będzie osobny film. Przechodzimy do kolejnej odmiany. Takie zielono-fioletowe owoce. Nazywają się tak. Gorące węgle, żarkie ugli. Zaraz pokażę opakowanie. I tu już krzak ma 1,80 m. Nie za wiele tych pomidorków jest. Tadam! Żarkie ugli. Mieliśmy tego pomidorka już. Smakowego wrażenia jakiegoś takiego super nie zrobił. Po prostu pachnący, aromatyczny. A wrócę jeszcze, wiecie, do tego. Widzieliście, wizerunek był prześliczny.
Ale będzie jeszcze jeden bardzo podobny okaz. I jeszcze piękniejszy, przynajmniej na opakowaniu. Ok, teraz lecimy dalej. Odmiana już wielu osobom znana. Kto pamięta, jak się nazywa? Z takimi naroślami. To jest pomidor podróżnik. Kupiony pod nazwą ciesnoczny czosnek. 1,20 m. Sorry, tak, 1,20 m, 1,70 m. Ma wzrostu osiągnąć. Ale on już ma jakieś 2 metry. I na samej prawie że górze, na wysokości 1,50 m, takie owoce. A nasionka pochodzą z takiego opakowania ciesnocznej. A mam jeszcze tę samą odmianę pod nazwą zagadoczny strannik Rejse Tomato. Także tu mamy z tego opakowania. Dobrze, przejdźmy dalej. Teraz fantastyczny pomidor pod względem wizualnym. Smakowym niekoniecznie. Ja go mam 4. rok. Nazywa się tak. Tak. Pink Fig. Nie ma tu pomyłki w nazwie. Bo pisano mi kiedyś, że to jest Pink King i jeszcze jakoś. Ja go pod taką nazwą kiedyś kupiłam. Obecnie dostałam od kogoś nasiona, też pod taką nazwą. To są takie sakiewki czerwone. Tu będzie fantastyczny okaz. Puste w środku, super do faszerowania. Ja ze względu na ten wygląd je wysiewam. Bo miąższu to tu, słuchajcie, nie uwidzicie. Fantastyczne. Troszkę wyżej też baryłka. Przechodzimy do kolejnego krzaka. Jest to odmiana, którą również kiedyś miałam i teraz mam z nieoryginalnego opakowania nasionka. Pomidor nazywa się tak. Bardzo dobry. Cirnkowic Jugosłowian. Pani Aniu, pozdrawiam. Takie byki. No już kolanko łamie się. Liście tak wyglądają. Zresztą u innych odmian też pomaleńku żółkną. Rewelacja. I w tym foliaczku jest to pierwszy pomidorek, który ma takie brzydkie coś. Bardzo dobra odmiana, bardzo. Owoce wyżej już mniejsze, znacznie. Dobrze, teraz kolejny pomidor. Wspaniały z wyglądu, nie próbowaliśmy jeszcze, a przedstawiłam go w innym foliaku. Kopilka, skarbonka inaczej. Widzę, że w tym foliaku, gdzie jest mniej ciut słoneczka, kształt jest bardziej płaski, ale zachowuje wygląd sakiewki. A co on tu ma? Czy to jest chore? Nie, to po prostu po kwiatku. Piękne są, piękny wygląd. I ostatnim pomidorkiem jest też już przedstawiony barchatny piżon, czyli aksamitny koleś. Pomidor wełniasty z meszkiem.
i na liściach. I właśnie na owocach. Z takiego opakowania pochodzi. U tego sprzedawcy kupione. Teraz zapraszam do innej miejscówki. Wychodzimy. A i jeszcze zobaczcie, sałata o bordowych liściach apacz. Nasionka zawiązują się. No, szansa jest, że wykiełkują z własnego zbioru. Idziemy teraz do foliaczka na polu. Tu niewiele rośnie pomidorków. Kontynuacja nagrania po 2 czy też 3 dniach od tego, co do tej pory zobaczyliście Państwo. To były hałasy tutaj po sąsiedzku na dachu. Zatem zaczynamy od tego, co na końcu foliaczka. Ten pomidor jest takiej wielkości, a tu pękająca sztuka nieco niżej. Oho, a kolega kocur, ten, który wszędzie za mną łazi, myślał, że ja poszłam gdzieś tam, a ja tu, czyli już mnie odnalazł. No jasne, dzień dobry, kocie. Dzień dobry. Jesteś, tak? Jak widzę. Kapucha. Chodź, nagrywamy. Brr. Dobra, zobaczcie. Odmiana o nazwie Нужный размер. Inaczej, dobry rozmiar. Krzaczek wysokości metra ma być. No to jest troszeczkę wyższy. Foliak jest nie w pełni słoneczny. O, tak ma wyglądać pomidorek. Już dojrzewa. Tylko szkoda, że pęka. Na pewno go nie będę siała w kolejnym sezonie. No chyba, że wyjątkowo pyszny okaże się. To wtedy pójdzie do foliaka tego kurzego, słonecznego. Obok pomidor, nie wiem jaki, była nadwyżka sadzonek albo z miksu. Jest to tu ta sama sytuacja. Gdy dojrzeją owoce, wtedy będzie wiadomo, co jest czym. Teraz piękny kształt i nie wiem, czy to jest uroda tej odmiany, czy to jest choroba. Takie kropeczki. Oj, to jest chyba uroda, bo tu na sąsiednim pomidorku również a pomidor, patrzcie, i na tym wyżej też. A pomidorek nazywa się tak. Złoto i linii. Jest w nieoryginalnym opakowaniu. Nasionko. A tu taki śmieszny kształt. I też jakaś kropeczka jakby. A czekajcie, z drugiej strony on ma wgłębienie, czy mi się wydaje? Momento. Jakiś fajny kształt chyba. No dobra, musi dojrzeć, to wtedy go pokażę. Śmieszny taki. I tu mamy już to. Też są te kropeczki. A może to choroba?
Patrzcie. Dobra, lecimy dalej. Mam tu nazwę Grigori Autaj. Bardzo dobry pomidor. 2 krzaczki. Tak wygląda w tej fazie. Sałata rzymska. Odmiany nie pamiętam. Już fiszek nie dawaliśmy. I teraz tak. Tu jest z miksu od sprzedawcy z Francji internetowego Engraine Toi. On również ma fajne odmiany arbuzów. Niewiele odmian. Z miksu jest coś takiego. Takie ma jakby smugi troszkę. Metry gdzieś tak 70-80 krzaczek. Faza niedojrzała. Śliczna. No śliczna. I faza dojrzała. W zasadzie już. Piękny. A ten miks pochodzi od właśnie sprzedawcy tego. On ma takie symbole EGT, Engraine Toi. I to jest gratis offert. Merci. Dziękuję. Zawsze to miło, jak gratisy dostajemy, prawda? Tu już chyba jest w pełni dojrzały. Dobra, a teraz piękny pomidoras. Taki ekstra. Taki ekstra. Do zbioru pójdzie. Już pęka. I to jest bezrozmierny. 1,20 m. Ma być sadzonka, ale tu jest wyższy. Niewiele. I taka faza dojrzewania. Piękny, co nie? Piękny jest. Podoba mi się u pomidorków, jak mają takie długie, nie wiem, szypułki, jak to nazwać? Piękne są. Tak wygląda na opakowaniu. A u mnie co? No ten powiedzmy, że jest jakoś tam podobny. Diabli wiedzą, jak to, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Dlaczego brak jest tych podobieństw często. No, piękne. A tu pomidor o nazwie Midas Orange. Pomarańczowe pomidory będą. Takie paluchy. To nie jest koktajlówka. I już 3 sezony. Ten jest 3. lub 4. z tą odmianą. Smaczna. I ciekawy wygląd i kolor. Tu mamy kolejne grona. O, jakiś otwór. Tak. A te pomidory należą jeszcze do tego bezrozmiernej, bez wielkości. A tu już odmiana, którą przedstawiłam. Kopilka. Czyli skarbonka. Taki ma być owoc. I tę odmianę przedstawiłam, ale jedna rzecz. To jest Jeruzalem, Jerozolima. W tym miejscu, w tym foliaku, 2. rok z rzędu sadzonki są takie chore. Inna odmiana. Ta sama odmiana w foliaku tam, kurzym, piękna jest.
A tu mąż mój mówi, że drugi rok z rzędu, zaraz przy wejściu, coś musi być w ziemi, że tak chorują sadzonki. No i to jest sadzonka. Pomidorek tak ma wyglądać, ale ani w tamtym foliaku nie jest o takim kształcie, ani tu. No może ten maleńki. I pójdziemy jeszcze do kiosku Dawnego Ruchu, czyli przedrzemy się przez stanowisko 2A. Tam hen na koniec za drzewa. Tu został troszkę dach przerobiony. Tam jest schowany nawóz koński, nie do końca przegryziony. I tu spójrzcie, jakie cuda. Pierwszy z brzegu, taki śliczny, to już przedstawiony wcześniej pomidorek o nazwie, o tutaj niżej, tak wygląda. Bardzo jest zróżnicowany, strasznie. Jest to Gargamel Yellow. O, piękna sztuka, piękny krzak. Tu natomiast nie mam kompletnie pojęcia. Jakiś miks. Nie ma podpisu. To musi być z miksu. Zobaczymy. Chyba że z którejś z odmian. Dobra, tu jest papryka, to nieważne. I to by było koniec pomidorków z mojego wysiewu. To, co widzimy, to jest kupne. Sadzonki mąż kupił, bo mówi, że moje takie malutkie, a on chce mieć już pomidory. No i kupił w sklepie ogrodniczym malinowe, ale chyba tu są ze dwa rodzaje, patrząc po owocach. Tu drobne, tu większe. No i dojrzewają wcale nie szybciej. Owszem, kilka dni wcześniej były zebrane pomidorki z kupnych, a dosłownie za właśnie parę dni z moich. Żegnam się i to jest koniec prezentacji odmian pomidorów. Ale zapraszam na film, który jeszcze będzie ze zbioru pomidorków, ewentualnie z rozkrajania. No i na film, gdzie są pomidory jeszcze, ale one rosną tak jak chcą i to mi się strasznie podoba. Tam jest dżungla. Pomidory, bakłażany, papryki, kabaczek, kiwano i nie wiem co tam jeszcze. Dużo różnego i wszystko robi to co chce. Taki kawałeczek. Pozdrawiam wszystkich Państwa i życzę zadowolenia z tych swoich upraw, plonów obfitych, żechocho. Taką dalią żegnam się. Kupujcie Państwo dalie o liściach takich innych nieco niż takie powszechnie znane, zielone. Bo w tych naszych ogrodach tej zieleni, zobaczcie, i czereśnia, i dynia, i hedychium, i kanna. To wszystko jest takie zielone. A tu akcent jest o. O, właśnie. Do widzenia.